Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Sklep znajduje się pod adresem www.tankmodels.pl. Bohaterem dzisiejszego unboxingu, no już jak widzicie, będzie kolejny model od polskiej firmy IBG Models w skali 1,72, który znajduje się pod numerem 72094. Jest to kolejna odsłona dobrze znanego samochodu konstrukcji włoskiej Lanci, firmy Lancia 3RO, i tutaj jest zapomniany przeze mnie ten model. Autentycznie wypadł mi on z głowy. I chciałem, bo już jeden tak zwany Cargo Truck omawialiśmy, jak i również inne wersje na podwoziu właśnie Lanci 3RO. A tutaj chciałbym Wam przedstawić model również ciężarówki ze skrzynią, ale do transportu żołnierzy. Czyli mamy tutaj Troop Carrier. I powiem Wam, że to jest zupełnie, mimo to, że jest tak samo pakowany, jak na przykład ostatnio omawiany model czołgu ARV Cromwell, czy też na przykład innych modeli czołgów od IBG, to jest taki pełnowartościowy model w 100%, bez żadnych uproszczeń. I to jest bardzo duży plus dla polskiej firmy IBG Models, ponieważ tu pokazali naprawdę kawał dobrej roboty w tym modelu i tu nie można się tak naprawdę do niczego przyczepić. Oczywiście ja przyczepię się do jednej rzeczy, która po prostu według mnie, mi osobiście, nie za bardzo to rozwiązanie się podoba. A nawet już widzę do dwóch rzeczy. Proszę bardzo, tak prezentuje się strona czołowa instrukcji. No i standardowo nie mamy żadnej informacji o tym samolocie. Czy mamy tutaj jeszcze informacje o osobie, która projektowała ten samochód? Nie, nie mamy żadnych informacji. Tutaj za to mamy, proszę bardzo, kalkomanię z oznaczeniami z białymi krzyżami, ale do tego zaraz dojdziemy, jak i również mały zestaw blaszek fototrawionych. I tutaj jestem trochę zdziwiony, ponieważ w Cromwellu ARV był dużo większy zestaw blaszek fototrawionych, a myślę, że ten model wymagałby dużo większej blaszki, która by jeszcze wzbogaciła ten naprawdę bardzo dobrze wykonany model. I co tutaj mamy? Mamy oczywiście tabele sugerowanych przez producenta farb, takich jak Vallejo, Hataka, Life Color, Mr. Hobby, AK. Nie ma Amo by Mick Jimenez. Bardzo się cieszę, że jest Vallejo, jest Hataka. Z tym, że tutaj, tu Hataka, posłuchajcie, mamy numery poznaczone, ponieważ Hataka występuje w 3 odmianach. Jest tak zwana wersja Blue, czyli pod pędzelek, ale również nadaje się pod aerograf, co będę prezentował. Następnie jest seria Red, farba akrylowa pod aerograf, ale już dogadałem się z Hataką Red, jak i również Hataka Orange. No i tutaj sobie zaglądamy dalej. Tu mamy wykaz ramek. Jest oczywiście opisane, które ramki są po 2, a nawet są po 4. No tutaj w przypadku opon. No i mamy bardzo dobrze wybudowany, tutaj wykonany silnik, naprawdę kawał dobrej roboty i tu to zawsze będę mówił, że tu jeżeli chodzi o IBG, no to zrobiło niesamowitą ilość pracy, włożyło, żeby ten silnik opracować. To jest praktycznie podręcznik dla mechanika, ta instrukcja. To nie jest prosty model, tu już trzeba troszeczkę cierpliwości i umiejętności. Zwróćcie uwagę na budowę ramy, która jest naprawdę bardzo ładnie wyprofilowana. Odpowiednie ma profile o przekroje, jak i również pełna konstrukcja ramy jest. I powiem Wam, to jest naprawdę niesamowita jakość tego modelu.
I dalej mamy całą tutaj, powiedzmy, układ jezdny. No to jest naprawdę kawał dobrej roboty. Nie wiem, dlaczego IBG nie stosuje w przypadku elementów fototrawionych w druku żółtego koloru. Wydawało mi się, że były te oznaczenia, że blaszki były oznaczone jako na żółtym kolorem. No i tutaj powiem Wam, ja jestem pod wrażeniem, już patrząc na tą instrukcję, że tu jest naprawdę kawał dobrej roboty. Jeżeli chodzi o składanie tego, pamiętajcie, to jest unboxing, first look i na podstawie instrukcji, jak i również elementów ja się wypowiadam. Nie wypowiem się więcej, nie mogę nic tutaj powiedzieć, że coś jest nie w porządku, że są jakieś problemy ze składaniem, ponieważ nie sklejałem jeszcze tego modelu. Znaczy, jeżeli chodzi o 3RO, nie sklejałem od IBG. Mam dopiero zamiar, ale to jeszcze chwila czasu minie. W każdym razie tak, jeżeli chodzi na podstawie instrukcji i zawartych części plastikowych, tu można powiedzieć, że naprawdę IBG odwaliło kawał dobrej roboty i można powiedzieć, że jest to wow. Mamy pełną kabinę krytą, nieotwartą. Posłuchajcie, tak się przyglądam. O właśnie, jedyną rzeczą, do której ja mogę się przyczepić, to jest sposób wykonania kół. Ponieważ mamy, tak jak w przypadku BTR 4, mamy tak, element plastikowy protektora i kawałka boku opony, a jeżeli chodzi o felgę, to tutaj mamy felgę, a również fragment opony z napisami. To mi się nie podoba, moim zdaniem powinno być koło zrobione, po prostu opona, felga oddzielnie. Mam nadzieję, że tego się doczekamy w kolejnych modelach, bo już tutaj, jeżeli chodzi o Lancia 3RO, raczej bym się tego nie spodziewał. Przepiękna tu jest konstrukcja, roboty, kawał. No i co tutaj? Tu mamy skrzynię załadunkową i właśnie w tym zestawie mamy tutaj dodane ławki dla żołnierzy, którzy byli przewożeni tym pojazdem. No i teraz tak, jeżeli chodzi o tą Lancię, to ona się, ten trup Carrier, to ona jest nazywana jako kontynentalna. Dlaczego? Ponieważ w tym malowaniu, z tego co kojarzę, chociaż nie jestem specem od Włoszczyzny, no to tutaj już mamy oznaczenie, że tu jest na przykład Grecja okupowana przez wojska też, no inaczej, wojska Osi, i tu mamy rok 1943 i jest on malowany na taki dość specyficzny dla Włochów kolor zielony. A tutaj mamy północną Afrykę i powiem Wam, że tutaj więcej nie widać, co jest opisane, no bo też pamiętajmy, że te ciężarówki nie tylko jeździły na kontynencie, inaczej, na kontynencie europejskim, no akurat Grecja, no to jest wyspy i jeszcze raz wyspy, ale tutaj mieliśmy również ten samochód używany przez włoskie siły lądowe, również w Afryce. No i tutaj mamy z białym krzyżem oznaczenie i powiem Wam, że tak, tu jest dość dziwne, no bo biały krzyż kojarzy mi się zawsze tylko i wyłącznie z armią III Rzeszy, no i możliwe, że ta ciężarówka była wykorzystywana przez wojska afrykańskiego korpusu, czyli krótko mówiąc Afryka Korpus. Mamy Afryka Północna, 41 rok. No, więcej tu nie mamy. Najprawdopodobniej ta kalkomania możliwe, że jest zbyt mało zdjęć z opisem, gdzie konkretnie dany samochód był używany. No i tu mamy w tym standardowym takim pustynnym kolorze piaskowy i to jest kolor, posłuchajcie sobie, zaraz lukniemy, jaki to może być. Grey Green, Sahara Kaki i najprawdopodobniej tutaj będzie ten A kolor, to jest prawdopodobnie ten zielony właśnie, kolor A, tak, kolor A to jest ten Grey Green, a jeżeli chodzi o ten pustynne malowanie, to jest Sahara Kaki i mamy ten kolor wyszczególniony, tą farbę praktycznie u wszystkich producentów.
Jeżeli chodzi o omówienie instrukcji, trochę to czasu zajęło, ale jest to dość istotny element unboxingów. No, tutaj po prostu oglądamy zawartość pudełka i omawiamy jego części. No dobra, tutaj mamy ulotkę reklamującą nadchodzący festiwal modelarski Baba Ryba 2024, który odbędzie się w Warszawie. No i mamy następnie woreczki. No fajnie tutaj jest, super. Mamy wszystko strunówki, no ale tutaj chyba ze względu na wielkość, ilość tych ramek, no niestety takiej strunówki nie udało się, ewentualnie były po prostu za drogie te strunówki, aby pakować te elementy i to trzeba tutaj zrozumieć. W tym wypadku i otwieramy raz, dwa, trzy ramki. No i teraz chyba muszę zmienić ustawienie kamery. I tu mamy ramkę A i tu jest wiele elementów, bo widzimy, że mamy tak, elementy ramy, która jest naprawdę bardzo fajnie wykonana, elementy wnętrza szoferki, resory, części zawieszenia i tutaj mamy na przykład opony, fragment. I to jest opona, posłuchajcie, wygląda tak jakby była pod felgę, tak, no nie, tutaj mamy taki element, czyli część opony, tu mamy część opony, to mi się nie podoba. Jedyną rzeczą, jaką ja bym tutaj poprawił w tym modelu, to powiem wam jest, ale to zaraz do tego dojdziemy, czy jest ten element. W każdym razie tak, elementy są bardzo czysto wykonane, tu troszeczkę jakaś nadlewka powstała, ale to jest żaden problem. Nie widać żadnych zapadnięć, wklęśnięć, skurczy tak zwanych. Mamy elementy silnika, mamy elementy właśnie również maski silnika, klapy. Mamy tutaj część chłodnicy. Tu troszeczkę to mi się nie podoba, jeżeli te elementy chłodzenia na boku klapy od silnika, to mogłoby być troszeczkę lepiej zrobione. Mamy skrzynię, ale ogólnie rzecz biorąc detal jest naprawdę wysokiej jakości. No i tu trzeba bardzo uważać przy wycinaniu. Zaraz sobie zobaczymy, jak gruby jest element, który trzyma przy ramce dany element do modelu. No cienki nie jest, ale myślę, że spokojnie ostrymi nożyczkami, cążkami można to wyciąć. No i tu mamy elementy zawieszenia. Resory bardzo fajnie też są wykonane. Tu jest deska rozdzielcza. Coś nie widzę, że tak jakby nie chciał ostrości łapać. O, teraz. To są elementy kanapy po prostu. Mamy siedzisko i oparcie. Albo oparcie i siedzisko. Tak, to jest oparcie. Tu mamy wał. Bardzo ładnie to wygląda. Tu nie mam się czego przyczepić. Kolejna ramka. Tam to była ramka A, tu jest ramka C. I tu mamy elementy po prostu skrzyni ładunkowej oraz szoferki. Mamy też błotniki. Tu jest rama podtrzymująca rama do podtrzymywania właśnie skrzyni załadunkowej. Tu mamy samą podłogę skrzyni. Odwracamy sobie i tu mamy właśnie takie wgłębienia, w które sobie montujemy najprawdopodobniej tak, ten element dokładnie. Tu musimy go oczyścić z tych wszystkich dodatkowych. Tutaj widzę, więcej plastiku poszło na te technologiczne podpórki, aniżeli na samą ramę, stelaż. Tutaj mamy fragment kabiny, wnętrza kabiny, do której tapicerkę właśnie montujemy. No i tutaj klapa zamykająca. No powiem wam naprawdę, jeżeli chodzi o Lancia, ja jestem fanem tego samochodu. Do tej pory skleiłem jedną Lancię od polskiej firmy Mars, z tym, że Mars był pierwszą firmą polską produkującą Lancię 3RO, ale w żywicy. No i tu mamy kolejne elementy, głównie związane z napędem. Bardzo dużo tych elementów jest.
Więc to już jest dla bardziej zaawansowanych modelarzy, wytrawnych modelarzy. Nie jest to model dla, powiedzmy, takiego początkującego domowego modelarza. Tu trzeba mieć już dużo cierpliwości, umiejętności w wycinaniu takich detali. Tego się skalpelem nie wycina. Po prostu można połamać tego typu elementy. Ale też nie piłką czeską. No i mamy jedne rzeczy omówione. Teraz sobie bierzemy kolejne. To już przy poprzednich unboxingach innych wersji Lancet Shero widzieliście. No i mamy ramkę P. No i tu są fragmenty wnętrza kabiny. Tutaj mamy przedział, no w każdym razie jeżeli chodzi o kabinę. Mamy fajnie wykonane lusterka. Powiem wam, że naprawdę fajnie są zrobione te lusterka. Ja się bałem, że będą fototrawione, ale tutaj IBG zrobiło to fajnie. Jeżeli to są uchwyty do trzymania, to moim zdaniem one powinny być wykonane, jeżeli lusterka zrobili, to powinny być tak to są przy drzwiach, to te uchwyty powinny być zrobione po prostu jako oddzielny element, który sobie wklejamy tutaj. Ewentualnie, no po prostu albo plastik powinien być zrobiony, nie takie uproszczenie, albo element plastikowy i możliwość wykonania też z blaszki. Na blaszce tego typu element powinien się znajdować. Bardzo ładnie to jest też wykonane. Moje zastrzeżenie jest do tego uchwytu. I tu mamy dwie ramki G. Koła są naprawdę bardzo przyzwoicie wykonane. Chociaż widziałem już korekcje żywiczne, można sobie wymienić. Nie wiem jak z wymiarami, możliwe, że jest jakiś problem z wymiarami, w co wątpię, ponieważ no, IBG współpracowało jednak z włoskim specjalistą od pancerki, czy też pojazdów używanych właśnie w armii włoskiej w okresie II wojny światowej. Więc tutaj możliwe, że chyba jakiś błąd podczas powiedzmy projektowania coś uciekło. Blaszkę na końcu, kolejną torebeczkę sobie bierzemy. No i tu mamy, powiem wam, to jest naprawdę mistrzostwo świata. To są burty z częścią stelaża do położenia plandeki, jak i również góra właśnie stelaża, na który zakładamy plandekę. Super jest to zrobione, powiem wam. Jak pierwszy raz to zobaczyłem, to tak, nie pamiętam w jakim modelu, ale w każdym razie to nie jest pierwszy tego typu model, który posiada taki stelaż. W każdym razie tak, wow. Od razu pomyślałem o pękającym stelażu, ale później jak sobie popatrzyłem na mocowanie, to tutaj za pomocą dobrze ostrych cążek, nie super hipermarketowych jakichś budowlanych, tylko dobre modelarskie cążki trzeba mieć, no to bez problemu te elementy się wytnie. Super to się prezentuje. Ostatnia torebeczka sturmowa z replikantami. Tak, tu są replikanci, czyli mamy 3 takie ramki, pyk, odstawiamy, 3 tutaj takie same ramki, więc omówimy to od większej, zaczniemy, ramka K i to są elementy chyba siedzenia w takim razie, jeżeli to jest ramka K, tak, najprawdopodobniej tak, to są ławeczki do wklejenia na tę skrzynię ładunkową. I tak samo, 0 nadlewek. No tutaj są te elementy, gdzie trzeba uważać. Zaraz zobaczymy, czy chwyci nam ostrość kamera. No dość mocno, tu trzeba będzie przy wycinaniu uważać. Czyli ostre cążki czynią cuda. Tu już nie można mieć marketowych jakichś, powiedzmy takich budowlanych, narzędziowych. No i tu mamy kolejne oponę. Skrzynię, no ta skrzynia to tak średnio na jeża wypadła, takie mam wrażenie. Mogłaby być lepiej się prezentować. Bardzo nie lubię, posłuchajcie, tego typu mocowań skrzyń,
z boku. Z reguły tutaj można uszkodzić przy wycinaniu skrzynię, a znowu piłowanie też nie jest najwygodniejsze tutaj, więc myślę, że jakby to mocowanie jakoś było z tej strony, to by było super. Od wewnętrznej strony, żeby ten element był trzymany, czyli te wchodziły od wewnątrz, a nie na zewnątrz, bo to jest tak samo. Tutaj mamy bardzo fajny protektor na oponie, no ale mocowanie mamy też na oponie. No i tutaj możemy utracić część detalu opony. Jeżeli chodzi o elementy plastikowe, to jest to wszystko. Tu mamy właśnie, i teraz co tu mamy? IBG zafundowało nam kliszę do oszklenia kabiny. Nie zafundowało nam, przynajmniej w tym zestawie nie ma. Tak prezentuje się zestaw kalkomanii. Producentem, firmą drukującą te kalkomanie, no to jest tutaj Techmot oczywiście, i jest to dedykowane, dokładnie zestaw kalkomanii do tego zestawu, czyli nie ma tutaj jakiejś rozbieżności, że może być w wielu, nie, to jest konkretnie do tego zestawu. No i sobie jeszcze oblukamy dokładnie, tu mamy fajnie tą siatkę na chłodnicę. Jeszcze jakieś elementy, o których ja... wycieraczki mamy. No tak, tylko szyb nie mamy. Nie mamy co wycierać. Tak prezentuje się... Zaraz zobaczymy. Nie, bardzo fajnie się prezentuje ten model. Naprawdę, ja jestem zauroczony tymi ciężarówkami. Moi mili, to wszystko. W lewym, górnym i dolnym rogu znajdziecie odnośniki do innych unboxingów Lanci 3RO. W prawym dolnym rogu będzie link bezpośrednio do sklepu, jeżeli będziecie zainteresowani zakupem tego modelu. No a na górze macie logo mojej firmy, więc możecie od razu kliknąć suba. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Osoby, które doceniają to, co robię, a nie subują jeszcze mojego kanału, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do oglądania reklam, które wyświetlają się podczas danego odcinka, jak i również zapraszam Was do sklepu na zakupy. Z mojej strony na chwilę obecną to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, czołgiem.